Cześć, witam Was serdecznie w mojej kuchni, tutaj szef Darek. Dziś ten jegomość, czyli imbir, będzie głównym składnikiem. A czego? Po prostu kandyzowanego imbiru. Jak to zrobić? Zapraszam. Jak to zrobić? Musimy wziąć imbir i go obrać. Obieramy łyżeczką. A few moments later. Gdy imbir mamy obrany, kroimy. Dowolnie na jaką wielkość chcecie. Ja zrobię takie paseczki, trochę większe, żeby to fajnie można było jeść. I gdy imbir już mamy fajnie pokrojony, przykładamy go do jakiejś miseczki. I zasypujemy cukrem połączonym z cukrem trzcinowym, bądź jakimkolwiek tam jeszcze brązowym cukrem. Całe proporcje macie na dole pod filmem. Dobrze musimy to wymieszać. Na tą chwilę to już wszystko. Zakręcamy to tylko folią spożywczą. I ląduje to do lodówki na jakieś 5 godzin. Za 5 godzin widzimy się z powrotem i robimy dalej pyszny, kandyzowany imbir. I tak, dokładnie minęło nie 5, a 6 godzin. Przetrzymałem trochę dłużej, ale jeżeli zostawicie to na całą noc w lodówce, też będzie dobrze. Widzimy tutaj imbir, który z cukrem stworzył syrop. I teraz to wszystko będziemy podgrzewać na patelni i redukować ten syrop, żeby był suchy, aż będzie to z powrotem takim zwykłym proszkiem. Następnie przesiejemy ten cukier, który tu zostanie, będziemy mogli użyć do czegoś, ponieważ to będzie pyszny cukier imbirowy, a resztę imbiru położymy na kratkę do piekarnika i będziemy suszyć. Ile będziemy suszyć? Około 5 godzin. 5 godzin w temperaturze 50 stopni. Zaczynamy. Przelewamy cały imbir z syropem. Nie ma zbyt dużo tego imbiru. Ale to ma być tylko taka dla nas przekąska. Tu jest akurat na taką jedną porcję dla osoby, może dwóch. Jeżeli chcecie zrobić po prostu to, co macie na dole w opisie, robicie razy ile chcecie.
No i widzicie, jak z syropu zrobił się nam taki suchy proszek. Tutaj mamy imbir. Teraz jeszcze go trzeba troszeczkę wysuszyć. Dajmy go tutaj na kratkę. No i tutaj już nie mamy więcej takich większych kawałków. Zostały nam tylko jakieś takie knypki i już takie knypki możemy spróbować. Fajne. No co dopiero? Jak to wyschnie. Petarda. Uruchamiamy, ale ostre. Wow. Uruchamiamy piekarnik. Jeżeli macie funkcję, bo najczęściej w nowych piekarnikach tak jest, jako programy dodatkowe, suszenie. Jeżeli macie, skorzystajcie z tego. Piekarnik nastawia się na 50 stopni i suszymy to jakieś, tak jak powiedziałem, 5 godzin. Jeżeli nie macie takich funkcji u siebie w piekarniku, to jest termoobieg 50 stopni. Lecimy. Oczywiście nie wyrzucamy tego, co nam zostało na patelni, a przesypujemy do jakiegoś słoiczka i możemy wykorzystać do wielu rzeczy. Taki słodki, imbirowy cukier. I nadszedł ten wspaniały czas, ten wspaniały moment odliczenia 5 godzin. Wyjmujemy imbir. Wysuszony imbir. Tak się prezentuje. A jak się prezentuje na talerzyku? Właśnie tak prezentuje się na talerzu imbir kandyzowany. A jak smakuje? Wow! Jest moc, jest ostrość tego imbiru, ale jest ta słodycz tego kandyzowania. Wow! Aż pali fajnie w ustach, ale to jest nie takie ostre palenie, tylko takie naprawdę przyjemne, fajne. No, jako taka fajna przekąska, zdrowa. O, z tym cukrem trochę przesadziłem, ale jeżeli chodzi o ten imbir, to wszystko, co się rozchodzi w ustach, no, rewelka. Musicie tego spróbować. Cały przepis macie na dole pod filmem. A ja dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i kliknijcie w dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A ja się z Wami żegnam. Życzę Wam smacznego i do następnego.